Oto tematy, których możesz się spodziewać w tym filmie, co nie? Taki swego rodzaju jakby album wspomnień dla ludzi urodzonych w tych latach mniej więcej. No, tak by wychodziło gdzieś, nie? Ale niech oczywiście każdy czuje się zaproszony, jest chill, jest za***cie wszystko. Film posiada tak, 5 rozdziałów po 6 tematów. Trochę tego jest, więc chcę zacząć. Okej. Stacje telewizyjne, które ja oglądałem kiedyś, były rozstawione w takiej kolejności, co nie? I późnymi wieczorami stacja Zigzag zamieniała się w stację Hyper. Hyper to był kanał poświęcony grom wideo. Fascynujące było, że w ogóle istniała polska stacja o takiej tematyce w tamtych czasach. Hyper istniało od 2001 i było emitowane w godzinach od 20 do 1 w nocy, coś takiego. Puszczali tam recenzje, jakieś newsy o grach, gameplaye, anime. Nowe anime na wasze specjalne życzenie. Ty! Nie wiedziałem, że emitowali ciekawostki Kwina w sekcji anime. Ja to ciekawe. Czy wiedzieliście, że... Twoje ciekawostki są do dupy! Co to powiedział? Żeż ty? Zobaczymy, co teraz mi powiesz. No, prawie mnie miałeś, Kwin. Żegnaj, Kwin. W późniejszych latach mieli mały rebranding na Hyper Plus. Czyli tak, ostatni raz, kiedy mogliśmy doświadczyć Hyper w tej takiej ciemnej, matrixowej oprawie, było w marcu 2010. Natomiast ostatnie nadanie Hyper ogólnie to lipiec 2014. Na necie jest kilka zapisanych nadań. Jest też kanał, co zajmuje się rekonstrukcją pasm Hyper. To tyle. Patrzcie, co mam. Dobra, teraz powiedzcie... No... Dobra, teraz powiedzcie, czy kojarzycie ten widok? Idem Media i Play to dystrybutorzy gier, z którymi miałem największą styczność, jak miałem pierwszą styczność z komputerem. Play Publishing najbardziej charakteryzowało 2 pełne wersje gier, które mało cię interesowały i lista z 8 demówek, co faktycznie cię obchodziły. Tylko albo miałeś ograniczenie, że mogłeś w to grać 30 minut, a gdy przekroczyłeś ten czas, to wyświetlała ci się reklama kup pełną wersję. Albo mogłeś zagrać max 3 mapy, 3 mapy sobie zagraj, a po których miałeś kup pełną wersję. Jak szukałem ostatnio gier dystrybuowanych od Play, co grałem jako dziecko, to miałem problem, bo nie pamiętam tytułów inaczej. Nigdy nie znałem tytułów, bo w niektóre grałem jak miałem 4 lata nawet. I nie umiałem jeszcze czytać, kurwa. Więc w coś sobie zagrałem i później nie widziałem tej gry przez długie lata. A jak udało mi się ową grę odkopać, jako już dorosły człowiek, to skwiera ci dziwne uczucie, jakby otworzyła ci się szuflada w mózgu, której nie używałeś z 15 lat. Te gry bywają obskurne. Czasem wyszukujesz jakiś tytuł
i nie ma ani jednego gameplayu na YouTube. Teraz wymienię tytuły, w co ja grałem osobiście i być może ktoś z was zareaguje, że o kurwa, pamiętam widzowie, było coś takiego. Pingwinek Kelvin, Sami Suriket, Chicken Invaders, Skrzaty, Beetlejuice, Best Friends. O, Best Friends było moje ulubione. Miałem tylko demówkę 15 lat temu i będę chciał całe przejść. Po latach w końcu. Tajemnicza Wyspa, Kostuch, Mur, Kart, Robo Millennium, Anemone, Speedy, Bad Redhead, Pack Quest. Nie, wyobraźcie sobie mieć 5 lat i w to zagrać w nocy. No, nalajcie dzieciakowi, koszmary się będą śniły. Nokia i Sony Ericssony to telefony komórkowe, które dominowały 20 lat temu. Ja preferuję Sony Ericssony. Ludzie się nabijają dzisiaj, że... Ale stare telefony mają słabą jakość nagrywania, co to ma być? Ale głąbie, ta jakość jest perfekcyjna właśnie. Taki tam skok technologiczny komórek z kolorowymi wyświetlaczami, gdzie ludzie mówili: Co? Telefon może robić zdjęcia? I nagrania też? Co? oto pierwszy Ericsson, co robił foty. To było widocznie zbyt skomplikowane technologicznie jeszcze, aby aparat był w jednej części z telefonem, więc trzeba było podpiąć oddzielnie. O, siema. To ja. Aż ciekawie pomyśleć, co ludzie będą nagrywać za pomocą swoich telefonów za parę lat. Pierwsze gry komórkowe, napisane na jawie, mogło się pozyskać z reklam na Hyper właśnie, chociażby, albo z końca gazet. Na tej samej stronie z grami dla dzieci możesz kupić tapetę z gołymi babami. Let's go. Psst, jak masz adapter, to możesz ściągnąć Jary z neta za darmo. Nie musisz płacić za gry. Takie jak Shrek, jak Futrzak, jak Diamenty Dody, jak Icy Tower, jak Gundę. A nie, o tym nie wspominamy. Ta gra jest przerażająca. Coś jeszcze? No mi się podobało, że każdy telefon miał swoją osobowość. Ktoś miał czerwony, ktoś niebieski, ktoś zielony, ktoś wysuwany, ktoś z klapką, model z płaskimi klawiszami, model z grubymi klawiszami. Na stole jak leżały telefony, to wiadomo było, który do kogo należał, co nie? Na pierwszy rzut oka. Dzisiaj jest nieco inaczej. Czekaj, który to mój telefon? Ten? A nie, sorry, ten jest... Nie, to ten jest mój. Kolejny temat. Karteczki. W latach 90. cyklicznie powtarzała się moda na zbieranie karteczek. Z Króla Lwa, Tu jeden Dalmatyńczyków, Busia Puchatka i innych tego typu tam. Jakimś cudem ja załapałem się gdzieś na ostatnią falę tej mody w pierwszej klasie podstawówki. Z perspektywy czasu to było abstrakcyjne, że po całej szkole biegały dzieci z tym, z segregatorami biurowymi. Głównie polegało to na wymianach. Chciałeś rzadkiej, unikatowej karteczki, to w zamian dałeś komuś 3 inne. Ze mną nikt nie chciał się wymieniać, bo miałem chujową kolekcję, składającą się z 2 kartek. Król Lew, którą każdy miał, więc nikt nie chciał tego ode mnie. I z Kubusia Puchatka, ale taka, że można było na niej pisać, więc bezwartościowa. Mam takie wspomnienie z tamtego czasu. Na przerwie mój kolega z klasy chwalił się swoją kolekcją na korytarzu i w kółku wszyscy siedzieli. Postanowiłem podejść i się dosiąść. No i tam pokazywał, mam takie, i takie, i takie, i takie. Po jakimś czasie się na mnie spojrzał i powiedział: a Kacper ma tylko 2 karteczki. I każdy się na mnie gapił, bez słowa. W wieku 7 lat nie byłem gotowy radzić sobie w takiej sytuacji, więc uciekłem po prostu. Także ja nie mam dobrych wspomnień z karteczkami, ale ty możesz mieć. Prawie wszystkie moje filmy na kanale są skupione na zarchiwizowaniu tego, aby poprawnie odzwierciedlić to, jak YouTube wyglądał 15 czy 18 lat temu. O! Jak dzisiaj wchodzisz na dowolny kanał na YouTube, to przypomina to katalog filmów, jakie ktoś wrzucił, co nie? No, takie tam. W 2010 zaś.
Kanał przypominał bardziej konto na forum. Opis, znajomi, widzowie, komentarze, gdzie codziennie ktoś się udzielał, własne tło. Filmy, co wrzucałeś, to był tylko dodatek. Dużo osób klejmuje, że tak wyglądała większość filmików w tamtym okresie, nie? Pokaz slajdów z Windows Movie Maker. No okej. To tylko częściowo prawda, bo jak wstawiałeś takie filmy, to ludzie cię krytykowali, że są chujowe. Bardzo często tak było. Społeczność poważnie podchodziła do tego, aby, nie wiem, Przeróbka Iwona była dobrze wykonana. Prawdziwe kategorie filmów, jakie wtedy były i społeczność, do jakiej mogłeś przynależeć, to Przeróbki Iwona, Chuj, brawo Yeti. Przeróbki Leopold, animacje w piwocie, przeróbki Gothic, poradniki typu Kamil Szajcht, seriale wykonane w Worms 4, seriale wykonane w Panfu, bądź Club Penguin, Polish YouTube Pupy, gameplaye, albo let's playe oraz dowolny fandom jakiegoś serialu telewizyjnego, gdzie ludzie dedykowali temu całą działalność. Ja najbardziej należałem do community tej Wyspy Totalnej Porażki, więc uznajmy to. Takie liczby jak 1000, czy nie wiem, 3000 subskrypcji były postrzegane jako naprawdę ogromny kanał. Dla porównania, największy kanał w Polsce miał 20 000 subskrypcji w momencie, gdy zakładałem swoje pierwsze konto. Jednego dnia, jak wróciłem ze szkoły i zobaczyłem, że wbiłem 103 subskrypcje na swoim kanale, co skakałem i krzyczałem z radości po domu, nie? A jak wbiłem 100 000 subskrypcji jako dorosła osoba, to... Let's get scratching. Okej, to co my tam mamy na koniec pierwszego zestawu tematów? Spójrzmy. No to frugo. Jak wchodziliście na demotywatory w latach 2009-10, to prawdopodobnie natrafiliście nieraz na demotywator przytaczający lata 90. Często w toksyczny sposób. Mimo to dało się z nich czegoś dowiedzieć. Choćby, że istniały gumy turbo, tudzież napoje owocowe frugo. No to frugo. Bezpieczne, bez pestek. Co podać? No, frugo? Nie ma, wyszło. Idź po frugo, zanim wyjdzie. No to frugo. Więc zastanawiałem się czasem, ciekawe jak to smakowało, ciekawe co mnie ominęło. W sumie to nic, bo w 2011 roku ogłoszono powrót frugo, no i tak się stało. W lato 2011 pojawiły się w sklepach 4 podstawowe smaki. Pamiętam jak każdy się tym jarał, jak ludzie robili filmiki o frugo, ja też. Żółte, nowe frugo. Z okazji Halloween wprowadzili smak biały, a im szybciej pojawił się nowy smak w twoim regionie, tym lepiej dla ciebie, bo mogłeś pierwszy nagrać recenzję na YouTube. W okolicach walentynek 2012 dorzucili smak czerwony, w pierwsze dni wiosny dorzucili smak żółty. Zimowy papajaj? Taką mieli kampanię reklamową? O kurwa. Wy dorzucili smak. No tak. Był jeszcze jeden smak, który stał się legendą miejską. Niebieski. Tak, teraz pokażę wam niebieski. Niektórzy twierdzili, że pili smak niebieski. Pojawiały się spreparowane filmiki, że ktoś to niby ma, ale nie pokazał pełnego nadruku, bo to było wydrukowane z tej fejkowej grafiki i koleś wlał Powerade'a. Na Quake'u były apele, że chcemy niebieskie frugo! Rozeszła się teoria, że niebieskie frugo miało zakazany barwnik i był wypuszczony tylko na chwilę. Czy czasem smak niebieski nie był idealny do wypuszczenia na początku zimy gdzieś? Ty, no jo. Co to jest? Brązowy? A, widzę co zrobiłeś, cwaniaku. Lata potem dodali jakieś niebieskie, ale nie z tej pierwotnej kolekcji. Tylko między innymi produktami, co wypuszczali i mnie to już nie interesowało wtedy. Nie kupuję aktualnie tych plastikowych dzisiaj, ale jakbym zobaczył te stare, charakterystyczne szklane butelki, to bym się na to rzucił. A, oto moja tier lista tych starych smaków. Cześć, jeżeli lubisz moje filmy, a szczególnie ten, który w tej chwili oglądasz, to zapraszam Cię do wspierania mnie na Patronite, link w opisie. Teraz nowy Metal Tato z Pokemonami do twojej kolekcji. Rozbij wieżę, celuj w magnet tarczę i wygrywaj! Kiedyś kupowało się Cheetosy z jednego powodu. Znajdowało się tam to.
Metal Tazos, albo zwykłe tazosy plastikowe, to takie jakby krążki, na których widniały postacie, najczęściej z Pokémonu. W danej edycji było 100 różnych tazo, w innej 50. Niektóre z nich miały wysoką wartość kolekcjonerską. Ta, którą ja zbierałem w 2007, pamiętam, że w niej tazos numerek 49. Był strasznie ciężki do zdobycia. Prawie nigdy go nie widziałem, żeby ktoś go miał, nie? Więc powstało kilka gier z użyciem tazosów, gdzie mogły się wygrać, czyli alternatywny sposób na ich zdobycie bez kupowania hetosów. Po internecie najczęściej lata ta klasyczna gra, w której pionowo ustawia się tazosy i coś tam się... Oj, coś tam rzucaj. Ale to nie jest ta gra, w którą ja grałem. Oto zasady gry w Metal Tazos, która była w mojej szkole. Każdy z 2 graczy używa po jednym tazosie. Jeden z nich będzie musiał stracić. Na nasadę kładziesz krążek i uderzasz palcami w stół. O, w ten sposób. Tazos gdzieś upada, a zadaniem twojego przeciwnika jest zrobić to samo. Ale wycelować swoim tazosem tak, aby większością swojej powierzchni zakrył twojego. Wtedy się wygrywa. Jeżeli mu się nie uda, zabierasz swojego i robisz to samo. Oczywiście celując w miejsce, gdzie leży jego tazos aktualnie. Szkrr. Jest kilka dodatkowych zasad. Jak wyląduje tak, to się nazywa ząbek. W tym wypadku gracz rzucający ponawia swoją turę. Jak delikatnie się stykają, to się nazywa styk. W tym wypadku gracz rzucający ponawia swoją turę. Zakrywając połowę, to się nazywa połowa. Gracz ponawia swoją turę, ale jeśli jakimś cudem drugi raz z rzędu trafi tak samo połowę, to wygrywa. Z czasem dorzucono jeszcze kolejną zasadę. Plastikowe tazosy w pewnym momencie były tak częste i mało warte, że można było nawet je dosłownie gdzieś na podłodze w szkole znaleźć. Więc je znerfiliśmy. Jak grałeś plastikiem przeciwko metalowemu, to musiałeś plastikiem trafić 2 razy z rzędu, aby wygrać. Metalowe wystarczyło, że tylko raz trafiłeś, wiadomo. No, w pierwszej klasie podstawówki dałem sobie wyzwanie uzbierać wszystkie 50 Metal Tazos z kolekcji, którą wtedy wypuścili. Satysfakcjonowało zdobycie Tazosa poprzez paczkę cheatosów, wymienianie się z kimś, bądź wygrywając w tej grze, którą przed chwilą opisałem. O, to było najbardziej satysfakcjonujące. Po pewnym czasie udało mi się uzbierać wszystkie. Nawet miałem taki ręcznie zrobiony katalog, gdzie każdy tazos z oddzielna był zaszyty za folią. Zgadnijcie, jak długo miałem ten przedmiot. 2 dni. Bo pierwszy raz, gdy przyniosłem go do szkoły, to ktoś mi go ukradł. Fajnie. Dlaczego, nie wiem, z rzeczami, które są fan w szkole, znaczy powinny być fan, mam najgorsze wspomnienia, kurwa, no... Kurwa mać, no! A jak to kurwa? Prosiłbym o zwrócenie mi tego przedmiotu. Jeżeli chodziłeś ze mną do szkoły i to ukradłeś, nie? Chociaż ktokolwiek by to nie był, to tam pewnie powyrywał tazosy z folijek i to później poprzygrywał, noob jebany. A teraz w Cartoon Network atomówki. Dzień na pranie? No, ty chyba lubisz czarne koszulki. Nawet bardzo. A ty najwyraźniej lubisz różowe. No i nic mi do tego. Upsy. Bardzo przepraszam. Ten stary Cartoon Network to zbyt oczywisty temat. Każdy to zna, każdy wie o co chodzi, więc nie będę wam zabierał czasu za dużo przy tym temacie. No. Ja osobiście, gdy oglądałem tę stację, jak miałem z 5 lat nawet chyba, to pomyślałem sobie, te kreskówki, no. Podoba mnie się to. Wiem, zostanę animatorem w przyszłości. Kurwa. Oto moje top 2 programy emitowane niegdyś na Cartoon Network. Shaolin Pojedynek Mistrzów. Powody, czemu to oglądałem, to plotline, kimiko postacie, intro. To intro to był taki ogień, kurwa. Ale mam ciarki. I Shangongu. Zanim była Wikia z tego serialu w internecie, to prowadziłem zeszyt, gdzie rysowałem i zapisywałem sobie, jakie Shangongu się pojawiały. Ciekawe, czemu to lubiłem. Drugie to powiedzmy Total Drama. W sumie. No bo
w napięciu trzymało, kto odpadnie kolejny. Cały tydzień przed emisją nowego odcinka się głowiłem, kto będzie kolejny. I podobał mi się ten humor. I lubiłem zapamiętywać chronologicznie, kiedy, w jakim odcinku, jaka postać odpadła po kolei. Ciekawe, czemu to lubiłem. A, sorry, musiałem zjeść akurat. Co my tam mamy? A, gry flashowe. Okej. Z jakiej strony korzystałeś? Z tych, co podam. Wyspa Gier, gry.pl, Giercownia, Miniclip. 20 lat temu w internecie dominował Flash. Nawet odtwarzacz na YouTube działał na Flashu. Więc w prime swojej popularności były strony internetowe, gdzie wchodziłeś i miałeś kilkaset albo kilka tysięcy gier do wyboru. Tworzonych często za darmo przez utalentowanych, kreatywnych ludzi, których to pasjonowało. Po prostu. Główna atrakcja na informatyce w szkole. To, co mówię teraz, to oczywistości. Najłatwiej będzie wymienić kilka dobrych przykładów, tak jak to zrobiłem poprzednio przy innym temacie o grach. Electric Man 2, Miecze i Sandały, Amorphous Plus, True Island, Bowman, Hobo, Lunsy, Parkson, Milionerzy, Territory War, Minigolf ten z Wyspy Gier, Jinx, nie wiem, Haunted House, Raft Wars, Drawplay, Bartender. Give me a drink, bartender. Happy Wheelsy i różne gry flashowe na Cartoon Network, tego też było sporo. Ja zazwyczaj spędzałem za dużo czasu przy jednej grze, aby ją wymaksować. Natomiast mój kolega potrafił odpalić 30 gier w przeciągu 10 minut. I to on zwykle odkrywał te najlepsze, nie? Dawaj teraz ja. Te strony internetowe potraciły na sile, zwłaszcza po wyłączeniu wtyczki Flash. Znajdujemy się tuż przed Wyspą Gier. Zobaczymy, jak dzisiaj to wygląda. Tak jak myślałem. Sporo gier nie da się odpalić. W większości chyba nawet. Jeżeli dzisiaj, załóżmy, chcesz zagrać w coś, co pamiętasz z tamtych lat, to istnieją do tego narzędzia, choćby Flashpoint, który kataloguje wszystkie gry flashowe. Istnieją zarówno zapomniane, takie obskurne gry. W niektórych przypadkach nie ma o danej grze ani jednej wzmianki w internecie sprzed ostatnich 15 lat. Ani żadnego posta. Czasami nawet się zdarza, że brakuje dowodów, że dana gra istniała kiedykolwiek. Zero dokumentacji. No, i o takich właśnie przypadkach zrobiłem 2 filmy. Jak was to interesuje, to zapraszam. Byku, jak w 2010 wracałeś ze szkoły do domu, to co robiłeś pierwsze? Przeglądałeś główną na tym serwisie, wiadomo. I na tym, i tym, i szczególnie na tym. Komiksy miało bardzo dużą społeczność w tych latach. Najbardziej charakteryzowały ten serwis komiksy, nie licząc rzecz jasna tego oczywistego humoru. Komiksy z, nie wiem, tym dresem, z tym uczniem, co śpi, o, mistrz ściętej riposty, tym luzakiem, co siedzi przy kąpie, z Mam Talent i na pewno więcej, co nie mogę sobie teraz przypomnieć. Jak byłeś użytkownikiem na komiksy, a nie tylko czytelnikiem, to twój komiks trafiał do poczekalni. Jeżeli mod stwierdził, że jest dobry, to trafiłeś na główną, albo dał cię do archiwum, albo zostałeś w poczekalni na zawsze. Może wstawiłeś kiedyś jakiś komiks i do dzisiaj nikt go nie zobaczył. A, i nie było like, było mocne. Słuchajcie, dajcie mi pod tym filmem mocne plus control, bo jakiś taki dziwny dźwięk wyskakuje, nie wiem o co chodzi. Ten serwis cechowało jeszcze, że miał własne trendy. W kwietniu i maju 2010 mocno podrożał cukier w sklepach. Tak? Więc przez najbliższe 2 tygodnie większość komiksów na głównej dotyczyło cen cukru. A następne 2 tygodnie większość komiksów na głównej dotyczyło krytykowania tamtych komiksów o cukrze. Aby to zwalczyć. Serwis zakończył działalność w 2020, tak? No, nie dało się już więcej komiksów wrzucać. To było nieuniknione, bo lata świetności miały miejsce 10 lat wcześniej, także... Tylko jedną rzecz mi wyjaśnijcie. Mam tutaj taki komiks, nikogo nie ma w domu, co oznacza... Kuchnia. No to jest kuchnia, wiadomo. Tak wygląda kuchnia. Megusta, herbata w granulkach. No i okej, nie? Komiks, Megusta. Ale czemu ktoś zrobił identyczny komiks?
one się trochę różnią. Zrobiło to 2 różnych użytkowników. I sobie pomyślisz, no dobra, jakiś autoziemiak wziął i skopiował Wielki Michal. To czemu trzecia osoba, też zupełnie kto inny, zrobił taki sam komiks. I 4. I 5. Herbata w granulkach Megusta. Z tego co pamiętam, to nie był koniec, tylko nie działa wyszukiwarka teraz na komiksach, ale tego było więcej stanowczo. Waverly Place. Magiczny listopad już wkrótce na Disney Channel. Sorry, musiałem wziąć prysznic. Co my tam mamy? Disney Channel. Ten temat tylko odbębnię, bo i tak będę sąsiadującą stację omawiał jeszcze później. Jak wspominam sobie programy emitowane na Disney Channel sprzed 15 lat, bądź więcej, to czuję się, jakbym wyciągał wspomnienie ze swojego poprzedniego życia. Znaczy, pamiętam jak otworzyli tę stację w 2006 i cały dzień czekałem, wyświetlali tą statyczną grafikę parę godzin. Pierwszą ich emisję co oglądałem to I nie ma mocni. Dobrze kojarzę? Tak. Jakieś Hannah Montana i inne też oglądałem. To znaczy... Nie. Tak jak wspomniałem 0 sekund temu. Wspominam sobie programy emitowane na Disney Channel, to czuję się, jakbym wyciągał wspomnienie ze swojego poprzedniego życia. Ty nie musisz tak mieć, ja tak mam. Spójrzmy. Przejdźmy do kolejnego tematu, co? Znacie taki napój gazowany? Nazywał się Lift. Był popularny w różnych smakach. Od około 10 lat nie jest już produkowany. Czekaj, podoba mi się to zdjęcie z tego artykułu na Wikipedii. Lift. Zwykła taka chemia z cukrem. Kurwa, brzmi jakbym był czyimś rodzicem. Nie zrozumcie mnie źle, bo jak byłem dzieckiem, to lubiłem to pić. I chciałbym w swoim życiu chociaż jeszcze jeden raz tego zasmakować, co nie? Ale łatwo mi sobie wyobrazić, że dzisiaj, po napiciu się tego, boli mnie głowa, zęby mi gniją, spawnują mi się kamienie nerkowe. Ale dobra. Sprawdźmy, jaki lift miał skład. Czemu tu jest czaszka narysowana? To koniec drugiego zestawu. Zaraz do was wrócę, widzowie. Idę coś załatwić. Wybacz mi, Queen. To nie miało się tak skończyć. Przecież ja widzę, że ty nie śpisz. Queen, czekaj. Nie bijmy się. Spójrz na siebie. Przecież ty jesteś ranny. Queen, no weź. Czekaj, czy ja przegrałem? W dodatku z przeciwnikiem, który był ranny. Nie wierzę w to. Stało się, ten rap to pokłosie objawienia króla, słuchaj się w postulat. Ała, ale mnie urządził. Dobra, pewnie zauważyliście, że nie omawiam... Nie, pewnie nie zauważyliście. Nie omawiam tematów związanych z muzyką. Bo większość z nich ma nałożone prawa autorskie. Zaś niektóre utwory grupy operacyjnej chyba mogę użyć. Chyba. Byku, słuchaj, zwizualizuj sobie coś. 2009. Siedzisz w autobusie, zapewne w jakimś autosanie. Jest rano. To jest wycieczka szkolna. Albo na zieloną szkołę jedziecie. Nieważne. Czekasz zanim wyjedziecie i słuchasz muzyki na Sony Ericssonie swoim. Pytanie brzmi następująco. Jakie muzyki słuchasz? Czy jest to może... grupa operacyjna? Nie wiesz kim być? Bądź sobą! Nie Rysiem Ochódzkim, nie Kubą Wojewódzkim. Świr na scenie, buja się cała Polska. Po co stać w miejscu, kiedy tańczyć można? Mieszko, mój
koleżko, Mieszko, mój koleżko. To jest jeden z takich zespołów muzycznych, co nie słuchałeś z 10 lat, ale odtwarzasz sobie i... Raz, dwa, czy znasz ten stan? Chodź teraz ze mną, bo ja dobrze go znam. O, pamiętam cały tekst. Grupę operacyjną głównie tworzyły dwie osoby, gatunek hip-hop komediowy. Nie umiem się rozwinąć na ten temat. Chciałem to tylko napomknąć. Wiem tylko tyle, że starsi ode mnie znajomi byli na ich koncercie. A, ja nigdy nie będę miał okazji. Fajnie. Kurwa! Got Talent to program telewizyjny, gdzie przedstawiasz swój talent na scenie, śpiewasz, tańczysz, jesz bigos na czas, a jury składające się z 3 osób zwykle jest na tak, bądź nie, abyś przeszedł do kolejnego etapu. W wielu krajach okazał się fenomenem ten program. Po chuj ja to mówię w ogóle? Przecież każdy wie, co to jest, kurwa. Psst, czy też zauważyliście to, co ja? Podczas pierwszych 3 polskich edycji Mam Talent, każdy u mnie w domu to oglądał. Wszyscy w szkole o tym mówili, w internecie, na naszej klasie, na gadu-gadu. Nawet codziennie na głównej komiksów widziałem komiks z Mam Talent. A od 4. edycji? Nie słyszę często o tym. Moja obserwacja nie była mylna. Najwidoczniej, bo statystyki mówią dokładnie to samo. Tu i tu. Trapiło mnie, czemu tak jest. Ale nie lubię przedstawiania rzeczy w tym świetle, że... Analiza upadku, kurwa! Minus 90%. Co jest, kurwa? Ej, skoncentrujmy się na 3 pierwszych edycjach, które wszyscy oglądali. Dlaczego później był spadek oglądalności, no? W jury nie było już Kuby sorry, Kuby Larytasa. Brawo! Słuchajcie, chłopaki, Czy nie sądzicie, że pierwsze edycje miały boost? W tym sensie, że wow, ten program w końcu pojawił się w Polsce. Oraz jest ograniczona pula imponujących talentów, które da się przedstawić na scenie. Jak byłem mały, to chodziły mi po głowie myśli, że wow, ale fajnie byłoby tam wystąpić. Ale co ja miałbym tam, kurwa, zrobić? Animację? Okej, już, sorry. Sorry, że siedzę od pół godziny, ale w tym czasie udało mi się zrobić 3 klatki animacji. To znaczy 2, bo 3 mam w połowie dopiero. Ciągle było to samo. To mogło mieć wpływ, że był spadek. Spójrzmy na finalistów edycji 1. No okej. I edycji numer 3. 8 śpiewaków, 2 tancerzy. Edycja 3 była krytykowana właśnie, że tam tylko śpiewacy się spawnują. Stop! Koniec snucia teorii. Jaki był twój ulubiony uczestnik Mam Talent? Z edycji 1, 2 lub 3. Kto najbardziej zapadł ci w pamięć? Mój to był Blady Chris z edycji 1. Ten beatboxer. Wtedy miałem pierwszą styczność z beatboxem. I byłem w szoku. Nie. Na YouTubie popularny był upload. Blady Chris, droga do finału. Niestety został zdjęty. A pamiętam, to był jedyny powód, czemu zacząłem oglądać Mam Talent. Także telewizjo dla ciebie, brawo! brawo! W ogóle z playera usunięto z dnia na dzień pierwsze 12 edycji Mam Talent. Czyli dokładnie te, w których współprowadzącym był Szymon Hołownia. Rok temu jeszcze je oglądałem. Całe szczęście to nie jest w ogóle podejrzane. Chciałem zrobić tier listę uczestników edycji 1, 2, 3, ale wiesz, nie mam teraz czasu obejrzeć tego wszystkiego. Nie mam teraz czasu na seks. Zakończmy to tak, że na S-tier dam kolesia, który jadł bigos na czas. To perfekcyjnie zapieczętuje segment o starym Mam Talent. Ciężko jest się zmusić do omawiania czegoś, co wspominałem w innych filmach. Ile ja razy nawiązywałem do naszej klasy? 1, 2, 3, 4... NK to serwis społecznościowy założony w roku 2006. Zamysł portalu to, jak nazwa wskazuje, możliwość odnowienia kontaktu z dawnymi znajomymi. Chodziłeś z kimś do klasy i nie macie kontaktu od 10 lat? Luz. Na tym portalu możecie się znaleźć. Wtedy była moda, nie? Na takie serwisy społecznościowe. Jeszcze Grono.net, po szkole, moja generacja, Facebook na becie, ale w Polsce numerem 1 była nasza klasa. 2009. Gdy zakładałem swoje konto, uznawano, że najlepsze czasy tego portalu to przeszłość. Rejestrowały się jakieś Pokemony, rejestrowały się smarki, czyli ja wówczas, co chodzą nadal do podstawówki.
To co oni tu szukają? Użytkownikom wciskało się przed ryj wirtualne prezenty za SMS, eurogąbki, reklamy śledzika. Doszło do takiego stanu, gdzie bohaterskim czynem było usunięcie swojego konta i nagrywanie materiałów tłumaczących, czemu nasza klasa zsie, a kiedyś była fajna. Jak coś, to ja nie miałem takiej surowej opinii, po prostu próbowałem przytoczyć to, co ludzie mówili w tamtych latach, nie? Bo brzmi jak jakiś buc jebany, nagrywałem to wczoraj, a nie, ja lubiłem ten serwis. Sam usunąłem konto i założyłem nowy rok później, bo chciałem grać w Icy Tower i Pet Party, jak wprowadzili te gierki. Naszą klasę wspominam wpytę. Dziękuję ci, Panie Boże. Kurwa, jest wpyte. Ale na pewno nie powinienem był tam mieć konta jako 9-latek. W ogóle. Gorzej się czułem, jak ktoś miał więcej znajomych, więcej prezentów za SMS na profilu i inne takie pierdoły. Na pewno miałem dziurę na mózgu jako dzieciak z takim podejściem. Diamenty. Zaraz będziemy uchylali się przed belką. Pamiętaj, do tego służy klawisz 8. Dobre. Bez uwzględnienia Hugo w tym filmie, ktoś mógłby się poczuć urażony. Będziecie na mnie źli. Czemu? Otóż nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Hugo. Chyba coś złamałem. Pamiętam oczywiście ten program na Polsacie, gdzie nie mogłem się dodzwonić nigdy. Powiem wam, że to jedna szansa to bardzo No odbierz no! Jedną gierkę na kompa miałem, taką zimową. I w trzeciej klasie podstawówki kolega mi pożyczył jakąś inną grę Hugo na płycie. No i to wszystko. Na pewno istnieją jakieś obszerne filmy o Hugo. Tam się dowiecie więcej w tym zakresie, ale na pewno nie ode mnie. Co? 2 tematy w jednym? Nomć. W 98 roku rozpoczęto nadawanie stacji Fox Kids. W 2005 zmieniono nazwę na Jetix. W 2009 stacja została zastąpiona przez Disney XD. Fani Jetixa byli oburzeni. Pamiętam w internecie, jak się wkurwiali, że co? Gdzie jest Jetix? Gdzie jest Jetix? Ja z kolei mam dobre wspomnienia związane i z Jetix, i z Disney XD. Także Rick Bozos. Programy z Jetix były ok, bo włosy z nosa było mocne. Jak leciało H2O wystarczy kropla, to przełączało się na inną stację, wiadomo. Mam 2 mrożące krew w żyłach wspomnienia, gdy miałem lat 7. Związany z półką. Koreańską animacją emitowaną w Polsce na Jetix. Pierwsze to ten odcinek, gdzie był deszcz. I głównemu bohaterowi ukazała się ta zjawa. Bałem się tego. Drugie jest ciekawe. Póka to była bajka nie ma. Jednakże mój 7-letni mózg zespawnował taki sen, gdzie postacie w tej kreskówce mówiły: budzę się rano, tego samego dnia, włączam telewizję, a pierwsze co tam widzę, to Puka z dubbingiem. To był pierwszy raz, gdy usłyszałem w tym dialog. To było nietuzinkowe doświadczenie. Emisja Disney XD miała miejsce, gdy byłem nieco starszy. Najlepiej wspominam Ziki Luther. Do dziś jest to mój ulubiony sitcom. Psst, wydawało mi się, że to przez iluzję nostalgii takiej. Ale obejrzałem niedawno pierwszy sezon i byłem impressed. Jak dobrze to było napisane i zabawne. Nic mi się tak nie kojarzy z latem 2010 jak Ziki Luther. Idealna kapsuła czasu. Mimo to nadal nie umiem jeździć na desce, ale spróbujmy. Po skończeniu tego filmu zrewatchuję sobie Ziki Luther. Albo ja w kapeli, albo nie ma to jak statek. Dobra, bo mi się kręci w głowie. Zaraz wracam. Słuchajcie, będę na Remcon 2024. To wydarzenie, co odbywa się w tych dniach w Gdańsku na Amber Expo. Będę prowadził tam prelekcje wraz z Cichy Wuj. Jest też masa innych atrakcji. Obczaj sobie na ich stronie, czy interesuje cię ten event. Jak tak, to kupuj bilety i co? Widzimy się na Remcon 2024.
wszystkich filmach, co mają być nostalgiczne, zawsze jest w kółko jedna rzecz wałkowana ciągle. Windows XP. Odpalasz jakiś obrzygany filmik zrobiony na kolanie o nostalgii i ci mówią: wow, Windows XP, wow, Windows XP, wow, Windows XP, wow, Windows XP, wow, Windows... Ten wallpaper widziałem tyle razy nawiązywanie do niego, że nie kojarzy mi się w tym momencie z żadnym sentymentem z dzieciństwa ani nic. Dobra, mów. Masz szczęście, że lubię ciekawostki, ty draniu. Czy wiedzieliście, że Bliss, czyli domyślna tapeta z systemu operacyjnego Windows XP, to prawdopodobnie najbardziej znana fotografia w historii ludzkości? Brawo, brawo! Spierdalaj! Dobra, może być. Spójrzcie, co mam na sobie. W rzeczywistości tego nie mam. Mogliście kiedyś spotkać na swojej drodze taką żółtą kurtkę z logo Windows XP. I to jest oryginalna kurtka Windows XP. W 2002 roku Coca-Cola organizowała konkurs w kolaboracji z Microsoft. Promocyjne punkty do zbierania są! Komputery z Windows XP dla muzycznych zapaleńców są! Gdzie do wygrania była podróż po USA. Zwycięzcy konkursu odwiedzili też siedziby Microsoftu, gdzie rzekomo dostawali taką kurtkę osobiście od Billa Gatesa. Fajne. Błagam, apeluję ostatni raz. Jak ktoś z was oglądających jest w posiadaniu tej kurtki, albo znacie kogoś, kto ją ma, prosiłbym niezwłocznie się ze mną skontaktować na ten e-mail. Ubijemy interes, to rzadki item, a ja muszę to zdobyć, bo chciałbym to mieć. Nawet jak oglądasz ten film pół roku po publikacji, nie czekaj i skontaktuj się ze mną. Gadu, gadu. Na tych głośnikach lepiej wchodzi ten dźwięk. Były różne komunikatory w latach 2000. Tlen, Speak, Papla, Windows Messenger. W Polsce numerem 1 było Gadu Gadu. Wszędzie się podawało swój numer GG. Na naszej klasie, w opisie na YouTubie, wszędzie. Pisałem do obcych ludzi przez internet w 2008 na Gadu Gadu, ale nie powinienem był tego robić jako dzieciak chyba. Chyba próbowano mi to zakomunikować gdzieś. Ale gdzie? Hej, jestem Ania, mam 12 lat, szukam koleżanek. Cześć Aniu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Chętnie cię poznam. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Jeżeli jako dziecko, podobnie jak ja, wysyłałeś bez powodu żadnego całą tabelkę emotikon na Gadu Gadu, to idź się przebadaj na autyzm. Ej, wiecie, że istniały ukryte emotikonki Gadu Gadu? Dupa, żygi, killer. Był jeszcze O nie, nawet nie chcę mówić, co tam jest. Zakryj to. Można było pisać z botami. Doda miała swojego bota, Lech Wałęsa miał. Mimo że GG było ponadczasowe i wprowadzili rozmowy na mikro, to i tak ludzie przechodzili na inne komunikatory wraz z duchem czasu. Na Skype, na TeamSpeak, jeszcze później na Messenger. Mija już wiele lat, a dociekliwość mnie zżera, co tam słychać na Gadu Gadu. Z czym kojarzone jest dzisiaj Gadu Gadu? Dzień dobry Polsko, witam was. A, no ta. No niestety. Ale dzykę za wspomnienia Gadu Gadu. Dzięks. Musimy stąd iść, bo idziemy gdzie indziej teraz. 2007. Znajdujemy się pod kioskiem, zamierzam kupić Mega Giga i czasopismo Kaczor Donald. Pojawia się ono raz na 2 tygodnie i zawsze miało jakąś zabawkę w środku. Ja pierdolę, zajebiście! Psst! Miałem cichą nadzieję, że istnieje jakaś wikia o czasopiśmie Kaczor Donald, gdzie będzie ładna tabelka zestawiająca każdą zabawkę, jaka pojawiła się w danym numerze. Ku mojemu niezdziwieniu nie istnieje coś takiego. Wiadomo. Prezenty, jakie pamiętam z co 2 tygodnika Kaczor Donald. To jakąś latarkę, piłka Zośka, okulary 3D, gumowa łapka, poduszka, pierdziółka, sztuczny pająk, gumowy alien rosnący w wodzie, spinery takie jak te. Raz pojawił się Wolframik, figurka tej postaci, świecąca się. Postać, co Diodak ją miał w komiksach i w kaczych opowieściach. Ej, jest jeszcze Mega Giga. Taka seria komiksów. Dobra, co my tu mamy? To
To... Spis treści, tak, to prawda, było tak. Zawsze był spis treści. Przez te komiksy nauczyłem się czytać, zanim poszedłem do zerówki jeszcze. Tak to bym się do tej pory nie nauczył. No jest problem, widzowie, bo wygląda na to, że sprzedałem swój ulubiony egzemplarz. Gra w zielone. Bo kartki miały taki zielony, specyficzny kolor, wyróżniający się bardzo. To był pierwszy Mega Giga, który zdobyłem. Kurwa, byłem taki szczęśliwy. Miałem plakat z okładkami komiksów Mega Giga. Mogłem odznaczyć sobie, jakie mam, jakich nie mam. Ogólnie miałem obsesję na punkcie tych komiksów, ale już mi przeszło dawno temu. Co? Czemu? Może dlatego, że mam 24 lata, a nie 7? Nie wiem. Czekaj, ja mam 24 lata? Co? To jakaś pomyłka. Na wycieczkach szkolnych najlepszą atrakcją było nie muzeum, tylko McDonald's. Rodzice dawali nam taki kupon, za który dostawałeś Happy Meal za darmo. Nie takie kupony, nie to. Chodzi o taki z 10. Tylko co na kuponie McDonald's robił Mieszko I? Tu nie chodzi o jedzenie, chodzi o zabawki, co dropiły w Happy Meal. Rzekomo miało dropić losowo, ale zawsze kończyło się tak samo. Ej, to nie jest to, co ja chciałem. Najciekawsze zabawki z Happy Meal. Elektroniczne gry kieszonkowe Sonic. Ja miałem dokładnie tą tutaj. Sonic Skateboard. Rogue and Emmy Dennis. W 2009 mogliście zdobyć Lego w Happy Mealu. Nomć? Legit. Miałem ten samochodzik. Tak, zgadza się, to prawda. Często McDonald's miało współpracę i były zabawki z jakiegoś filmu, na przykład Nemo. Miałem z 2 figurki. Kolega mi mówił, że były też gry na płytach CD. Tak, zgadza się, to prawda. Oto one. Oto te gry. Mieli jeszcze kiedyś takie małe bajonikle. Tak, zgadza się, to prawda. No, to mnie najbardziej zaskoczyło, widzowie. Ogólnie McDonald's zawsze niosło coś ciekawego za sobą, takiego fanowskie reklamy na internecie, co były creepy. Ten ciekawy case Lost Media z tą grą na DS-a. I inne. No ale to korporacja, ogarnijmy się, widzowie. Zgadnijcie, w jakim miejscu się teraz znajduję. Tak, zgadłeś. Jest to miasto w Panfu. Panfu to była gra sieciowa, gdzie czatowałeś, miałeś postać, swój dom, misje, eventy. Co ja mówiłem ostatnio? Czekaj. Ciężko jest się zmusić do omawiania czegoś, co wspominałem w innych filmach. W tym wypadku jest dokładnie to samo. Zrobiłem rok temu film, wprawdzie poświęcony Panfu. Prawie tylko. Powiedziałem o tej grze wszystko. Jak zmieniała się mapa, jakie były eventy, jakie były minigry. Nawet wymieniłem ukryte lokacje, o których większość ludzi nie miała pojęcia raczej. Oraz to, jak zakończyła się ta gra, czyli wyłączeniem czatu w 2013 roku. No, mogę was odesłać do tamtego filmu. Już mniejsza, że zrobiłbym to dzisiaj lepiej, ale... Jeden ze streamerów, co to oglądał, tłumaczył: ja nie lubiłem takich gier, ja lubię normalne gry. Pozdrawiam cię, byku, ale słuchaj, byku. Czy Panfu jest grą? Prawie. W latach 2000 popularne były serwisy z otwartym czatowaniem. W 2000 roku powstało coś takiego jak Experimental Penguins. Mogłeś tam pisać z ludźmi i poruszać się ludzikiem, który był pingwinem. Na bazie tego powstało Club Penguin, gdzie dorzucono resztę dodatków. Ubrania, interakcje, minigry, świat, lokalizacje, misje, eventy. Wszystko. Takie gry to był rozbudowany czat po prostu. Grupa docelowa, czyli kidy, lubią gry bez konkretnego celu, tylko z otwartym światem, nie? Traktują to jak piaskownice. Coś takiego, nie? Ej, co do Panfu jeszcze, czekajcie. Znalazłem filmik z animacją tańca. Ten po środku widziałem milion razy, wiadomo. Dostawało się animację tego tańca, robiąc jakąś misję, gdzie zdobywałeś niebieską perukę? Mniej więcej. Ale co to są za animacje po boku?
Pierwszy raz to widzę. Nigdy tego nie widziałem grając w Panfu, nie? Nigdy. To kurwa wygląda jak screamer z FNAF-a, a nie taniec. Ale jestem ciekaw, czy ktoś z was udzieli mi odpowiedzi. Z czego zdobywały się te animacje po bokach? To było jakiś eventowy? Albo z jakiegoś ubrania, co mało ludzi o tym wiedziało? Nie wiem, dajcie mi znać. Zapraszam na film. Słuchajcie, pokażę wam sztuczkę w Panfu. Wchodzimy do lodziarni. Afera lodowa. Jak wiecie, nie można tutaj wejść za ladę. Ile byście nie próbowali, to nie da rada. Więc musicie zrobić tak, by i patrzcie, siadamy na krześle. I schodząc z tego krzesła możemy przejść po ścianie Proste. Jakie chcesz lody, wariacie? Nie może być! Kojarzycie furgonetki Family Frost? Aha, fajnie. Wybierzcie sobie jakiś lód na mój koszt. A jak wam nie pasuje, to wybierzcie jakiś od Coral. Tutaj, o. Ja biorę ten. Tak swoją drogą, to koniec 4. rozdziału tego filmu. Widzimy się po przerwie. Ty, już długo trwa ten filmik. To pewnie zdążyliście zgłodnieć. Mam dla was prowiant. Frugo żółte, czytosy w kształcie piłek, cebulowe, jadalne banknoty, a takie słodycze były. Dodoni winogronowe, ono zawsze się świeciło z drugiego końca sklepu. Duszki, smak cola limitowane i marsjanki, żebyście byli zdrowi, nie? Muszę wam coś przekazać. No. 18 grudnia 2010. Tego dnia nudziło mi się i siedziałem na kompie, nie? Przeglądałem kanały na YouTube. Byłem akurat na kanale swojego kolegi od Kodlioko. Zauważyłem u niego na ficie tutaj, że zostawił aktywność pod pewnym filmem. Wydawało mi się, że ta gierka na miniaturce to Roblox albo Blockland. Kliknąłem. Witam, jestem JJ Joker, to jest kolejny odcinek naszej serii przygód z Minecraft. I okazało się, że to zupełnie co innego. Taki właśnie był mój introduction do Minecrafta. Grałem w to intensywnie, w tym okresie gdzieś tu. No i nie wiem, mam teraz robić bezużyteczny esej typu Minecraft nie jest już fan, tak jak kiedyś. Dzisiaj, gdy patrzę na screen z Minecrafta, to sobie myślę... Nie, nic sobie nie myślę, mój mózg ignoruje to raczej, ale jak widzę screeny z alfy z tą jaskrawą trawą, jaskrawą wodą, to kurwa aż cię trzęsie, no że chcesz w to zagrać, nie? Jeżeli opowiadałbym historię, jak się potoczyły losy tej gry, to zabierałbym wam czas. Każdy to zna i to jest useless, no. Gdy odkryłem Minecraft, nikt u mnie w szkole nie wiedział, co to jest. Rok później każdy w to napierdala. Zakładaliśmy serwery na Hamachi i w ogóle. Mimo że ja wtedy już za bardzo nie grałem, to i tak załapywałem się czasem, żeby brać udział w czymś. Kiedyś była popularna seria fabularna Przygoda Minecraft, w której wystąpiłem w paru epizodach jako postać Zły Creeper. Szybko, za nim. Zapłaci za to! Mamy cię! Wszystkie dzwony! Minecraft wówczas, zwłaszcza na alfie, wywoływał niepokój na singlu. Tak z niewiadomych przyczyn. No nie wiem, taka jakby samotność w pustym świecie, takie naturalnym było powstanie jakiejś creepypasty. No i był ten Herobrine. Pamiętam, bałem się jak skurwysyn tego filmu tutaj, o. Z tą muzyką jeszcze. Pokaz screenów mających na celu udowodnienie, że Herobrine mógł istnieć, nie? Ej, była kiedyś meta na horrory. Username 666, reklama Kleenex, Scary Maze Game, reklama z autem, filmiki oparte na legendach miejskich z GTA, z muzyką z X-Files. Pierwsze clickbaity na YouTubie, jakie miały miejsce,
w latach 2007-10 powiedzmy, to miniaturka, gdzie jest ciemne pomieszczenie i czerwone kółko, że w tym miejscu coś jest, jakiś duch. Dlatego nie dało się spać po nocach, jak byłeś dzieckiem wtedy. Baliście się dosłownie kiedyś poruszać wyżej, bo słuchaliście creepypast przed snem? No, tak było. Creepypasta to amatorsko napisana legenda miejska w horrorowej otoczce, którą ludzie przesyłali między sobą po internecie, co nie? Zawsze był dołączony do creepypasty obrazek. Najbardziej klasyczne to Polybius, legenda miejska o arcade'ówce z 81 roku, która wywoływała halucynacje. Sonic Exe, Ben Drowned, Slenderman, Suicide Mouse, Barbie Avi, Smiley JPG, Drake, Jeff the Killer, no tak. Candleków mi się podobało, że imitowało rozmowy ludzi na forum. Rozmowa dotyczyła zaginionej kreskówki emitowanej w latach 70., a było to kolektywne fałszywe wspomnienie. Mój ulubiony twórca czytający creepypasty to był Azergotyl 1, wiadomo, a moje ulubione creepypasty, co bym polecił, to Życie w maszynie i Autobus w Bogocie. Co do creepypast jeszcze, to... W roku 2003 pewien animator robiąc animację stickmanową był zmęczony rysowaniem każdej klatki od nowa za każdym razem i uznał: chuj, stworzę własny program do animacji, w którym będzie się to robiło łatwiej. Używając kości, czyli do kończyn, będą przymocowywane uchwyty, za którymi podąża ruch. Nie wiem, na ile to prawda. Taką słyszałem plotkę, jak powstał Pivot Animator. We wczesnych latach na YouTube często spotykane było wstawianie swoich animacji wykonanych w Pivocie. Niektóre nawet osiągały ogromne zainteresowanie. Pivot Master DX. Autor animacji w Pivocie jak Stick Figures on Crack. Bardzo popularne wtedy. Był to prekursor takich serii jak ASDF Movie. Miał uzbierane na swoim kanale 100 000 subskrypcji w 2008 roku. Na samych animacjach Pivot. Mental. W Polsce było podobnie. Jak wyszukasz moja animacja i ustawisz wyniki tylko przed 2011 rokiem, no to praktycznie wszystko będzie przepełnione Pivotem, tak? Animatorów, co pamiętam z polskiej społeczności Pivota na YouTube, to Pivot 990, 1.3 Adam 12Q, Pivot Calamity, Limuwa, Ważniak 7, Himen i inni. Nieważne kto, i tak nie będziesz ich znał. Nawet nie udawaj. Działo się dużo konfliktów wewnątrz tej społeczności. Pojawił się taki użytkownik jak Ważniak 8, który w swoim username'ie parodiował inną osobę, Ważniaka 7. Pisał na profilach najpopularniejszych animatorów, że są do dupy, mają słabe animki i on jest najlepszy, mimo że nie miał żadnych uploadów na kanale. Prowokacja była udana. Ludzie robili animacje z jego udziałem, jakaś tam zemsta na Ważniaku, Ważniak 8, jak ja go nienawidzę, koniec bitwy. Powstawały grupy na jego temat. Antyważniak 8. Ważniak 8, on wkurza moich kumpli? Widzę, że natknąłem się na Web Archive w tych grupach na swoje komentarze, które napisałem w 2010. Ktoś tu napisał: lubię placki! A ja na to: jasne. Ale jaki to ma związek z Ważniakiem? Ty, no dobre pytanie, to jest Antyważniak 8 przecież, nie? Po szkole to strona internetowa popularna w tym przedziale czasowym, podobna do naszej klasy, tylko dla młodszych ludzi. Problem z tym zagadnieniem jest taki, że prawie każdy snapshot tej stronki na Web Archive jest popsuty. Oczywiście są inne sposoby na research w tym zakresie, wiadomo. Ale ja już chcę skończyć ten film powoli, więc nie będę się nadwyrężał, nie? Były tam profile podobne do kanałów alfa na YouTube, z tym, że można było dodawać efekt, jak padanie śniegu, fankluby tam zakładali. No, ja tam głównie grałem w gierki flashowe, bo były. Ej, nie, to nie może być prawda. Ranking najdziewczyn i najchłopaków. Ej, to jest to. Kapsuła czasu. Pamiętajcie, że zawsze możemy wrócić do tego tematu. Ostatni temat filmu. Jak zmieniała się meta z telefonów jak Soniaki czy Nokie, co rozmawialiśmy na początku filmu, to wchodziły pierwsze telefony dotykowe.
I to zaczęło się od tego, że jedna osoba na całą klasę miała takiego dotykowego tela. No, nie byłem to ja. Ja dotykowy telefon miałem dopiero w gimnazjum chyba. Najpóźniej ze wszystkich. No nie, no. 2010 to jeszcze czas, gdzie to była na tyle nowość, że myślałem, że używanie palców jest niepoprawne i szkodliwe dla takiego telefonu, że powinno używać się tego specjalnego patyczka, co dorzucali. O, to. Przejrzyjmy gry. Fruit Ninja, Angry Birds, statki, Jetpack Joyride, Temple Run, Poe, albo aplikacja z odgłosem maszynki, gdzie mogłeś udawać, że golisz komuś głowę, albo że pijesz piwo, albo były jeszcze fejkowe filmiki, że mogłeś na takim telefonie zrobić popcorn na przykład. Było coś takiego. Dobra, już nie będę nudził jak stary pierdziel. Uznałem, że to będzie najlepsze zagadnienie na koniec tego filmiku. Po prostu. No. Tyle, no co tu więcej dodać. Jeżeli ci się podobało, byku, to udostępnij ten film, pokaż komuś ten film, tudzież napisz koma odnoszącego się do tematu, który najbardziej cię zaciekawił w tym filmie. Subskrybuj, bo w tym roku zamierzam wrzucać filmy. Więcej niż 2 filmy w roku. Ale nie, legit, tak raz na miesiąc chcę wstawiać coś porządnego, nie? Dzięki, nie musieliście. Nad kolejnym filmem zacząłem pracować już dzisiaj, jakby co.